Cześć, drogi widzu! Dotarłeś do kompletnego poradnika o tym, jak dołączyć do społeczności Heroes 5 Multiplayer na Discordzie, gdzie kupić wersję Heroes 5, która będzie kompatybilna ze wszystkimi modyfikacjami i pozwolić na komfortową rozgrywkę z innymi graczami, jak podłączyć się do sieci VPN, dzięki której możliwa jest gra z innymi, oraz jak rozegrać swoją pierwszą grę na arenie. Opowiem również o kilku modach, które dostosowują interfejs do gry wieloosobowej oraz o turniejach, które odbywają się w naszym community. Zaczynamy! Najważniejszym krokiem jest dołączenie do Discorda Tavern of Ashen, do którego link znajdziesz w opisie filmu. Po wejściu na serwer twoim oczom ukaże się taki oto widok. Weź rangę.pl z zakładki Role Roles, żeby odsłonić widok pozostałej części serwera. Zachęcam do zapoznania się z zakładką Role Info, żeby wiedzieć, kto jest kim i kogo najlepiej prosić o pomoc. Jeśli oprócz obserwowania wydarzeń w społeczności chcesz szukać przeciwników i dostawać powiadomienie, gdy inni gracze szukają oponenta, to weź również rolę War Dancer. Dzięki niej będziesz otrzymywał powiadomienia od przeciwników szukających pojedynku na duelowej mapie Arena 2, o której opowiem w kolejnych rozdziałach. W niedalekiej przyszłości pojawi się tu także rola dla fanów klasycznego rozgrywania multiplayerowych mapek i szablonów. Dla wzmocnienia chęci rywalizacji stworzyliśmy ranking. Zachęcam do zapisania i raportowania wszystkich swoich gier niby jamnikowi, który jest naszym serwerowym botem, dzięki temu będziesz mógł zobaczyć szczegółowe statystyki wszystkich swoich gier. Wejdź w ranking registration, żeby się zapisać, a następnie po każdej z gier w zakładce Create Raport twórz raport. Gdy twój przeciwnik go potwierdzi, punkty zostaną dodane. Swoją pozycję możesz sprawdzić w zakładce Leaderboard. Pozostałe zakątki serwera pozostawiam Ci do eksploracji na własną rękę. W razie potrzeby pinguj mnie, lordów lub osoby z rolą paladyna. Zatrzymaj ten film i dołącz do serwera. Już? Witam więc w społeczności Heroes 5 Multiplayer. Liczę, że spotkamy się na polach bitew Ashen. Żeby w Herosy pograć, najpierw trzeba je mieć, a najlepszym miejscem na ich zakup jest platforma GOG. Dlaczego? Ano dlatego, że instalując Heroski z GOGa nie musicie odpalać gry za pośrednictwem dedykowanej aplikacji. Jest to wygodne, bo w dalszej części poradnika przejdziemy do ingerencji w pliki źródłowe gry, a część launcherów sprawdza zgodność plików gry z wersją na serwerze i podmienia je, jeśli się nie zgadzają. Dodatkowo gra jest od razu po polsku, nie trzeba wgrywać plików spolszczających, których po internecie krąży wiele. Jedne lepsze, drugie gorsze, a tak kupujecie oryginalną polską wersję językową i od razu możecie grać. Do rozgrywania gier multiplayer niezbędne będzie posiadanie dodatku Heroes 5 Dzikie Hordy w wersji 3.1. Mówię o tym, bo część z Was może posiadać kupioną dawno temu płytę z wersją 3.0, którą trzeba będzie patchować. Poza interesującym nas dodatkiem w Heroes 5 Bundle znajdziecie też podstawkę i dodatek Kuźnia Przeznaczenia, dzięki czemu będziecie mogli pograć we wszystkie kampanie i scenariusze w polskiej oprawie audio. Teraz czas na instrukcję dotyczącą tego, w jaki sposób podłączyć się do sieci VPN. Potrzebny będzie do tego program Radmin VPN. Pobierz go z oficjalnej strony producenta. Instalacja jest szybka i nie wciska dodatkowych niechcianych programów. Program zainstalowany? No to czas go włączyć. Teraz trzeba tylko dodać sieć. Kliknij sieć, dodaj i wpisz heroes5.pl1. Hasło to po prostu 123456. Jeśli sieć jest pełna, dołącz do heroes5.pl2 z tym samym hasłem. Jeśli tutaj też zrobi się pełno, to do heroes5.pl3 i tak dalej, i tak dalej. Z tego sposobu korzystamy od 3 lat, ale w razie gdyby metoda połączenia między graczami uległa zmianie, to w prawym górnym rogu tego filmu wysunie się link do poradnika uzupełniającego. A szansa na zmianę sposobu rozgrywek jest spora, bo grupa programistów kończy właśnie pracę nad Heroes 5 Lobby, więc będziemy mieli coś na wzór tego, co właśnie ma Heroes 3 Hota. Jeśli twój Radmin wygląda tak jak na ekranie, to połączenie jest gotowe. Teraz wchodząc do Heroes 5 Multiplayer, sieć lokalna, będziesz widział gry innych osób. Jeśli w momencie, w którym sprawdzasz, jest tam pusto, to nie znaczy, że zrobiłeś coś źle, po prostu akurat nikt nie gra. No to podpunkt trzeci. Jak rozegrać swoją pierwszą grę na arenie i czym w ogóle ta arena jest? Będzie krótko. Jest to tryb dla graczy, których satysfakcjonuje finalna bitwa z przeciwnikiem. Gra losuje wam jedną z 8 frakcji, bohatera z armią oraz czary w gildii magów. Bohatera za darmo możecie awansować na poziom 16, planując przedtem build na podstawie jednej z 4 ścieżek artefaktów dostępnych w podziemiach. Później decydujesz się na wybór dodatkowych statystyk, a następnie wybierasz jedną ze ścieżek specjalnych. Po lewo handlasz artefaktami i dodatkowe złoto na ich zakup, po środku można dopiąć build zgarniając 2 dodatkowe umiejętności i poziom oraz korzystając z usług mentora. Na prawej ścieżce można kupić lub wylosować czary i zgarnąć bonus w postaci dodatkowej wiedzy lub siły czarów. Potem już prosto, przechodzisz do zamku, decydujesz o ulepszeniach swoich jednostek. Część frakcji ma tu możliwość skorzystania z rasowych umiejętności, np. mag może zrobić mini artefakty dla swojej armii. Gotowe? No to przejdź przez portal, sprzedaj nadplanowe artefakty za doświadczenie
Kolejny portal i jesteś na powierzchni. Kup potrzebne machiny wojenne i kliknij turę. Jak przeciwnik dojdzie do tego samego etapu, przyjrzyj się wybranym przez niego jednostkom, wybierz teren bitwy, kliknij turę i gra przeniesie cię na pole bitwy. Fajne co? Pełna rozgrywka na arenie to średnio 20 do 50 minut na grę. Tryb idealny dla kogoś, kto nie ma czasu na 5-godzinne rozgrywanie map. Link do przykładowej pełnej bitwy wysunął się właśnie w prawym górnym rogu filmu. To jak już wiesz co to Arena, to czas na instrukcję instalacji. Wejdź na moddb Heroes 5 Arena, link jest w opisie. W zakładce Files odszukaj najnowszą wersję i ją pobierz. Do rozpakowania archiwum będzie Ci potrzebny 7-zip, WinRAR lub inny program do otwierania zzipowanych plików. Zawartość modyfikacji to zmodyfikowany plik exe oraz plik mapy. Teraz znajdź lokalizację, w której zainstalowałeś Heroes 5. Ja Heroeski mam z GOGa, więc ścieżka instalacji nie zawiera po drodze folderów nadrzędnej aplikacji. Teraz już prosto. Wejdź do folderu bin i zmień nazwę H5Game Exe na oryginalne Exe. Przyda Ci się to do płynnego przełączania się pomiędzy areną a zwykłą grą. Teraz wrzuć do folderu plik ex, który znajdziesz w Arena Exe. Dla wygody polecam zmienić nazwę na arena.exe. Teraz utwórz skrót od arena.exe i przenieś go na pulpit. Pamiętaj, że grę musisz włączać za jego pomocą, bo w przeciwnym razie podczas próby rozegrania areny nastąpi błąd synchronizacji z przeciwnikiem. 50% za nami. Następny plik .h5m, czyli naszą arenę, wrzuć do folderu Maps. Jeśli takiego folderu nie masz, to go stwórz. Arena jest gotowa do gry, ale zanim skończymy ten rozdział, to wspomnę o modyfikacjach interfejsu, które uważam za must have przy rozgrywkach multiplayer. Creature Count pokazuje przedział jednostek zamiast określeń typu Horda czy Legion. Creature Spells Info dodaje opisy czarów posiadanych przez jednostki w ich podglądzie podczas kupowania. Damage.pl pokazuje zakres obrażeń, które otrzyma jednostka. Rage Necrobatons warto mieć w plikach z dwóch powodów. Na arenie przyda się w bitwie, kiedy grasz orkami, lub na orków. Możesz podejrzeć, co dają poziomy szału. A w mapkach natomiast jest przydatny podczas gry nekromantą. Będziesz mógł sprawdzić, w jaką nieumarłą jednostkę zmieni się pokonany żywy oddział istot. RTA Tactical Interface HD3 to mod, który wydłuży pasek inicjatywy oraz zmieni ustawienie potrzebnych do prowadzenia bitwy przycisków. Dla mnie to wydłużenie paska jest niezbędne, pozwala na zaplanowanie wielu ruchów w przód. Ostatni mod poprawia rozdzielczość ikon na ekranie kupowania jednostek. Wygląda to po prostu lepiej. Paczkę tych modyfikacji możecie pobrać z linku w opisie, a ja pokrótce wytłumaczę, jak zainstalować te mody. Po pobraniu paczki w folderze gry stwórz folder User Mods i wrzuć tam wszystkie swoje pliki H5U. Gotowe. Okej, teraz masz już wszystko, czego potrzebujesz do rozpoczęcia swojej przygody z multiplayerem Heroes 5. Będąc na serwerze Tower of Ashan, nie krępuj się i pytaj innych użytkowników o wszystko, czego nie wiesz. Mamy wspaniałą społeczność. Teraz opowiem Ci jeszcze o kilku heroesowych inicjatywach. Turnieje. Organizujemy turnieje na różnych trybach rozgrywki. Najczęściej jest to arena, ale zdarzają się też turnieje dla fanów klasycznej rozgrywki na mapach. Na tą chwilę największym zorganizowanym wydarzeniem jest Ashan Arena 2. Turniej na arenie, który zebrał 89 uczestników i ogromny zasięg. Inicjatywa była realizowana przy wsparciu GOG, Genesis, Heroes Orkiestry, H3.gg i Jaskini Behemota. Dzięki temu wsparciu dla zwycięzców czekały cenne nagrody, a ja od siebie dorzuciłem też figurki 3D istot z Heroes 5. Tu od razu przejdę do drugiego wątku. Figurki te można też kupić. Zajrzyj do mojego Instagrama i odezwij się do mnie. Modele są zrobione przeze mnie i jak na razie nigdzie indziej nie da się ich dostać. Możesz więc zostać posiadaczem unikatowego modelu z Heroesów 5. Na Tower of Ashan stworzyliśmy zakładkę Home News, która subskrybuje newsy z innych heroesowych serwerów. Zaglądaj tu, będziesz na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje w społeczności. Jeśli chciałbyś obejrzeć bitwy z Heroes 5 Arena, to na moim kanale jest tego całe mnóstwo. Myślę, że sporo można się z tych bitew nauczyć, mimo że sam nie jestem graczem z topu. W opisie znajdziesz też link do listy zmian wprowadzonej na potrzeby modyfikacji Arena. Regularnie wrzucam nowe odcinki, na mojej karcie społeczność pojawiają się heroesowe ciekawostki, a jak w świecie Heroes odbywa się jakaś większa inicjatywa, to na tym kanale na pewno będzie o tym informacja. Te kilka zdań miało Cię przekonać do zostawienia subskrypcji, najlepiej z dzwoneczkiem. I to wszystko w tym poradniku. Do zobaczenia na serwerze Tower of Ashan. Cześć!